Witajcie w kolejnym filmie. Dziś pokażemy Wam Aupaxa z serii 3000, czyli najmniejszego przedstawiciela serii 3000, model Aupax 3055. Zastępcę oczywiście dobrze wszystkim znanego Arbosa 3055. Z głównych różnic, które możemy zobaczyć w Aupaxie 3055, jest to zmieniona jednostka napędowa. Również siedzi tutaj jednostka marki Dosan, aczkolwiek jest to teraz jednostka czterocylindrowa o pojemności 2,4 litra. W poprzedniku był to silnik trzycylindrowy o pojemności 1,8. Oczywiście ciągnik spełnia najnowsze emisje spalin Stage 5, posiada katalizator DOC oraz filtr cząstek stałych DPF. Przez zmianę silnika troszeczkę również zmienił nam się rozstaw osi. Jest to około 10 cm więcej, co też oczywiście wpływa na większą stabilność tego ciągnika. Jak możemy zobaczyć, można powiedzieć, że wracamy do takiej fajnej serii, którą mieliśmy w poprzednich edycjach ciągnika Arbos 3055. Mamy czarną wersję kolorystyczną, czyli tak zwaną Black Edition. Tu też trzeba wspomnieć, że jest to wersja limitowana, bo mieliśmy tych ciągników 16 sztuk, natomiast zainteresowanie jest tak duże, że można powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy, bo ten egzemplarz, który tutaj właśnie stoi, jest już uszykowany i wyjeżdża pod klienta. Klient sobie zażyczył ładowacz do takiego ciągnika. Oczywiście marka tutaj Hydramet, bo współpracujemy z marką Hydramet, jeżeli chodzi o przednie tuzy czy ładowacze. Zrobiła nam też ładowacz w czarnym kolorze, żeby ładnie dopasować się do koloru tego ciągnika. Jeżeli chodzi o design i stylistykę, no to moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. I to pewnie też klienci doceniają, no bo mówię, te czarne sztuki nam schodzą, można powiedzieć, w okamgnieniu, także kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chodzi o specyfikację czy cenę takiego ciągnika, można ją znaleźć na naszej stronie internetowej www.korbanek.pl w zakładce nowe i używane, ale zachęcamy również do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej. Oczywiście, tak jak to w ciągnikach Arbos, tak tutaj i również w ciągnikach Aupax zostajemy przy 7-letniej gwarancji bez limitu motogodzin, także to też jest fajny argument, żeby skłonić się ku zakupom takiego ciągnika. Także, tak jak wcześniej powiedziałem, limitowana czarna edycja, standardowa, czyli kolor zielony, też tutaj akurat w zestawieniu z ładowaczem czołowym, no i jak to już w naszych ciągnikach tutaj bywa, również kolor pomarańczowy. Jeżeli chodzi o standardowe wyposażenie, to ciągnik, tak jak wcześniej powiedziałem, jest wyposażony w czterocylindrowy silnik marki Dosan o pojemności 2,4 litra. Oczywiście ciągnik z napędem na 4 koła, błotniki skrętne również są w standardzie. Skrzynia biegów oferuje nam tutaj 12 biegów do przodu, do tyłu, czyli mamy 4 biegi główne oraz 3 zakresy, plus rewers mechaniczny do zmiany kierunku jazdy przód-tył. Jeżeli chodzi o kabinę, troszeczkę tutaj kabina została zmodernizowana. Z takich fajnych dodatków mamy też już oświetlenie robocze LEDowe, 2 lampy z przodu kabiny oraz 2 lampy z tyłu kabiny. Dodatkowo ciągnik można też doposażyć oczywiście, tak jak tutaj na załączonym obrazku, ładowacz czołowy, oczywiście przedni tuz, jak i instalację pneumatyczną dwuobwodową. Może teraz przejdziemy do tyłu ciągnika. Oczywiście ciągnik standardowo na oponach marki Trelleborg 380/70 R28 z tyłu oraz 280/70 R20 z przodu. Oczywiście są to opony radialne i tak jak już to mieliśmy w Arbosie, w Aupaxie również mamy obciążniki w tylnych kołach w standardzie, nie trzeba za nie dopłacać w żaden sposób. Mamy tutaj 2 płyty 86 kg w jednym kole i 2 płyty w drugim kole. Z przodu tutaj akurat nie mamy, bo jeżeli mamy ładowacz, musimy te obciążniki zdemontować. Mamy 6 walizek po 25 kg, co daje nam 150 kg obciążenia z przodu.
Przechodząc do tyłu ciągnika, bo tutaj w sumie zmieniło się najwięcej, tak można powiedzieć. Mamy tak, uchylną szybę, ale z wycieraczką. W poprzedniku w Arbosie takich udogodnień niestety nie mieliśmy. Była to opcja dodatkowa, tutaj jest już to w standardzie. Mamy zmodernizowany układ hydrauliczny też. Co to znaczy? Mamy dwie pary wyjść hydraulicznych, ale jedna para jest wyposażona w blokadę stałego przepływu oraz wolny przepływ do swobodnego przepływu oleju między maszyną a ciągnikiem. Kolejną zmianą, jaka została tutaj zastosowana, to szyna zaczepowa wraz z zaczepem, oczywiście mechanicznym, czyli na bolec. Oczywiście jeżeli ktoś chciałby zaczep automatyczny, nie ma problemu, też możemy w takie coś ciągnik wyposażyć. No i końcówki już hakowe w standardzie. Wcześniej w Arbosie były to końcówki kulowe kategorii drugiej. Tutaj już mamy zawiesia hakowe kategorii drugiej i oczywiście łącznik górny też kategorii drugiej. Opcja dodatkowa, jak możemy zauważyć w tych dwóch ciągnikach, to jest pneumatyka dwuobwodowa, jak i jednoobwodowa. To jest opcja dodatkowa. Standardowo ciągnik w instalację pneumatyczną nie jest wyposażony. I zaczep dolny, belka dolna standardowa do zaczepienia jakiejś przyczepki czy czegokolwiek klienci potrzebują. Tutaj też mamy tak fajnie dopasowaną kulę K50 na jakąś przyczepkę samochodową czy coś tego typu, więc też możemy to dołożyć. To może teraz przejdźmy do kabiny dalej. Przechodząc do kabiny, mamy troszeczkę zmian z tego względu, że zmienił nam się już wyświetlacz. Mamy tutaj wyświetlacz, może pokażę, wyświetlacz mamy już w technologii LED. Mamy tutaj też takie podstawowe dane wyświetlane na bieżąco, czyli aktualne spalanie i wiele innych rzeczy. Oczywiście panel tutaj boczny już bez takiego zegarka, który mogliśmy znaleźć w Arbosie 3055. Tutaj już producent z tego zrezygnował, przeniósł to wszystko do wyświetlacza na deskę rozdzielczą. I standardowo, tak jak wcześniej powiedziałem, skrzynia biegów oferująca 12 biegów do przodu, do tyłu, 4 biegi główne, 3 zakresy oraz rewers do zmiany kierunku jazdy. Tutaj sobie wyłączymy panel klimatyzacji. Idąc dalej, pakiet przycisków do świateł awaryjnych. Tutaj mamy oświetlenie drogowe, oświetlenie robocze, dwie pary wyjść hydraulicznych, jedna para, jak wcześniej wspomniałem, z blokadą stałego przepływu oraz wolnym przepływem i standardowa para numer 2. Tutaj mamy przycisk do elektrohydraulicznego załączania wałka WOM oraz przedniego napędu. Lampa błyskowa, lampa ostrzegawcza, przycisk od wypalania DPF-u, gniazdo USB. Tutaj już mamy w standardzie również gniazdo zapalniczki. No i przyciski od przedniej szyby, tylnej szyby oraz spryskiwacza przedniej szyby. A po lewej stronie standardowo, tak jak to było już w poprzedniku, mamy dźwignię do zmiany prędkości obrotowej wałka WOM 540 oraz 1000 i hamulec ręczny. Oczywiście kabina wyposażona w radio i kabina ogrzewana i klimatyzowana, aczkolwiek też zaszła drobna zmiana, jeżeli chodzi o panel klimatyzacji. Mamy tutaj dołączony przycisk, który załącza nam ogrzewanie i już nie musimy tego robić pod maską kabiny. Tutaj już producent przeniósł tą funkcję do kabiny, żeby już z niej nie wychodzić, żeby tą funkcję załączyć. Oczywiście mamy 3 prędkości wentylatora, no i pokrętło do ustawiania temperatury klimatyzacji. Myślę, że te 3 wersje kolorystyczne też dają jakąś opcję wyboru, no bo wiadomo, teraz nie tylko jakby parametry techniczne, ale i wizualne są ważne w ciągnikach, każdy też zwraca na to uwagę. Także my też wychodzimy w tą stronę, mamy 3 opcje kolorystyczne, czarną, zieloną i pomarańczową. Także myślę, że udało mi się w miarę treściwie i szybko omówić najważniejsze parametry specyfikacji tego ciągnika. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji,
zapraszam na naszą stronę produktową lub do naszych ogłoszeń, gdzie możecie sprawdzić standardową specyfikację ciągnika wraz z ceną, no i oczywiście do kontaktu. Także dziękuję i widzimy się w następnym filmie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.